Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Vlogu specjalnym. Vlogu, który jest pewnego rodzaju trybutem dla mnie i dla moich przyjaciół z liceum. Ten vlog jest po to, aby przybliżyć Wam historię pewnego przedsięwzięcia, które miało miejsce 6 lat temu w klasie maturalnej. 6 lat temu. Niedawno obejrzałem tą produkcję po raz kolejny i to zainspirowało mnie do stworzenia tego vloga. Stwierdziłem, że jest to coś, o czym warto opowiedzieć. Ale po kolei. Tak więc klasa maturalna. Zwyczajowo na studniówkę przygotowuje się jakąś część artystyczną, a przynajmniej taki zwyczaj panował w moim liceum. Pamięć już nie ta, ale wszystko zaczęło się od Maćka i Oli, którzy rzucili pomysłem: zróbmy film, który zaprezentujemy na studniówce. Tak więc wraz z nimi i z moim imiennikiem Michałem siedliśmy i zrobiliśmy taki wstępny scenariusz, który moglibyśmy zaprezentować razem z pomysłem reszcie roku. Pomysł się spodobał i został zaakceptowany, tak więc w tym samym składzie ponownie siedliśmy do scenariusza i przygotowaliśmy wersję finalną. Był to pierwszy i najłatwiejszy etap tej produkcji. Realizację całej reszty można określić tytułem niedawnego filmu Casey Neistata: Do What You Can't. Do What You Can't, ponieważ nikt z nas nie miał doświadczenia i nie zdawał sobie sprawy z tego, co za chwilę dopiero nastąpi. Powiem Wam krótko, o czym jest ten film. Film przedstawia naszych nauczycieli i pracowników szkoły z naszego punktu widzenia. Tak jak ich zapamiętaliśmy i tak jak nam się kojarzą. Przedstawia ich w sposób zabawny, groteskowy, prześmiewczy czasem być może i jak się okazało nierzadko z mocnym przegięciem. I tutaj szapoba dla naszych nauczycieli, ponieważ nikt się na nas nie obraził. Aha, no i tytuł. Tytuł naszej superprodukcji to Nieboskie Wspomnienia, czyli ni z gruszki, ni z pietruszki. Sam film, tytuł, teksty i sceny są raczej niezrozumiałe dla ludzi spoza naszej szkoły, a nawet spoza naszego rocznika. Jest to tak jakby zbiór naszych wspomnień i przygód z 3 lat liceum. Ideą tego filmu było, aby każdy z nas odegrał przynajmniej jedną rolę. Postanowiliśmy kręcić w szkole w weekendy, więc powodowało to problem z zebraniem wszystkich potrzebnych ludzi w danym momencie. Z tego powodu nie wszystko powstawało zgodnie z założeniami. Sceny nie były kręcone chronologicznie, a do tego w szkole był problem z oznaczeniem, gdzie dokładnie kamera skończyła kręcić i w jakiej była pozycji, a to dało się we znaki przy montażu. Zdjęcia trwały 2 miesiące po to, aby nakręcić wszystko, co nam było potrzebne i żeby mógł powstać ponad 30-minutowy film. I tutaj należy się podziw za zaufanie dla szkoły. W weekendy przejmowaliśmy całkowitą kontrolę nad szkołą z dostępem do wszystkich miejsc, a jednocześnie nikt nie miał pojęcia, po co tam przychodzimy i co dokładnie tam robimy. Nikt z nas nie miał doświadczenia w zakresie reżyserskim i operatorskim. Na planie często pojawiały się przerwy na dyskusji i wymiany poglądów po to, aby z kilku wizji i z kilku pomysłów stworzyć jedyne i idealne wtedy rozwiązanie. Aktorzy spisali się super, dostarczając scen, jakie były potrzebne. Niektóre sceny kręciliśmy krok po kroku, ze scenariuszem i ze wskazówkami reżyserów, ale w niektórych aktorzy dostawali tylko ogólny pogląd na scenę, jej ideę i informacje o efekcie, jakiego oczekujemy, zostawiając im tym samym pole do popisu. Aktorzy nie mieli łatwo. Musieli pokazać, uwypuklić i przerysować konkretne cechy postaci, w które się wcielali i zachować przy tym powagę, co nie zawsze było takie proste. Pamiętam tę jedną scenę, w której Radek wciela się we wkurzonego nauczyciela. Scena wydawała się prosta, ale było naprawdę tak wiele dubli, bo wszyscy mieliśmy problemy z zachowaniem powagi. Radek, reszta aktorów, operatorzy, reżyserzy, wszyscy. Tym bardziej, że scena kończy się tak.
Ale niektórzy naprawdę mieli mega flow i mistrzowski popis po prostu dali. Jedna z moich ulubionych scen i mistrzostwo Oli. Diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on you. And we all lose our charms. I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Paparazzi. Z grą aktorską łączą się rekwizyty, kostiumy i scenografia. W naszym wypadku czasem wystarczył klasyczny wystrój klasy i klasyczne ciuchy, ale były też sceny jak na przykład ta przed chwilą z Olą, gdzie trzeba było trochę więcej wysiłku włożyć. Więc przynosiliśmy ciuchy i rekwizyty z domu, pożyczaliśmy od znajomych, rodziny, kupowaliśmy oraz braliśmy rzeczy z wypożyczalni. Czyja twarz, to jest impact, że fałsz, stary kon, młody lew, tutaj pik, a tam krew. Niektóre rzeczy udawało znaleźć się w szkole, na przykład w szkolnej kaplicy. Bo ja jestem siel i tak już zostanie, czy chcesz tego czy nie, zapamiętaj. Tak, to byłem ja w pełnym ornacie i z długimi włosami. Jednocześnie musieliśmy pamiętać o budżecie, który składał się z naszych prywatnych funduszy, nie dawał wielkiego pola do popisu, a nasze plany były ambitne. Te sceny wydają się wam być dziwne? W całym filmie można znaleźć sceny, które zawierają choć trochę absurdu. Jak na przykład ta scena. Czy ta? Albo ta. No i chyba wisienka na torcie, jeżeli chodzi o absurdalne sceny w tym filmie. Tak się dzieje, jak scenarzyści popuszczą wodze fantazji. Za bardzo. Kilka miesięcy pracy i wysiłku wielu osób zaowocowało końcem kręcenia. To dla większości oznaczało koniec roboty. Nie dla mnie i nie dla Michała. My we dwójkę przystąpiliśmy do postprodukcji, nie mając żadnego doświadczenia i żadnych umiejętności w montażu. Montowaliśmy film równolegle, jednocześnie ucząc się, jak to robić i dzieląc się zdobytą wiedzą. I co? I daliśmy radę. I to całkiem nieźle, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. I to, że czas nas mocno gonił. Finalnie powstało takie cudo. Z tłoczoną płytą i okładką zaprojektowaną i zredagowaną przez Olę. Wtedy uważałem, że jest to super produkcja. Jak jest dzisiaj po 6 latach? Tak samo. No, oczywiście, są elementy, które można było zrealizować trochę inaczej. W niektórych scenach inna praca kamery, aby były one bardziej dynamicznie, lepsze przejścia między muzyką i niektórymi scenami. Ale to tak czepiając się. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności i brak naszego doświadczenia, a także przepaść technologiczną pomiędzy wtedy a dziś, to uważam, że z Michałem odwaliliśmy kawał świetnej roboty. Przepaść technologiczna. Wtedy problemem nawet było, czym będziemy kręcić. To nie to co dzisiaj, że można wziąć pierwszy lepszy aparat, czy jakiś lepszy smartfon i nakręcić wideo świetnej jakości. Wtedy było to lekkim wyzwaniem. Film kończy się tak. Moi znajomi z liceum, jeżeli oglądacie to, to może warto zamienić te znaki zapytania na jakąś kolejną wspólną produkcję.
Myślę, że udało mi się opowiedzieć o tym krótko i treściwie. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to dziękuję, że mogłem Ci opowiedzieć o swoim dziecku. O dziecku, które ma oczywiście wielu rodziców, ale do którego jestem bardzo przywiązany. Dlatego, że brałem udział chyba w każdym aspekcie tej produkcji. Brałem udział w pisaniu scenariusza, koordynacji, reżyserii, byłem za kamerą, byłem aktorem i montażystą. Dlatego, że jest to pierwszy krok, który pozostawił po sobie ślad i doprowadził mnie tutaj. Do tego, że 6 lat później jestem tu i staram się coś stworzyć. To była historia genialnej superprodukcji maturzystów rocznika 2010-2011 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu. Najlepszego rocznika. Koleżanki, koledzy, cześć i chwała. Awe.